Witam Was i na Wasze zdrowie. Witam Was. Dzisiaj kolejny temat, ale on zaraz daje tłumaczenia. Ale najpierw ona, wszystko jest ok dla nas. Consequenties en de gevolgen van inconsequent gedrag. Bycie konsekwencyjnym i następstwa niebycie konsekwentnym. Taki temat na dzisiaj. Co to jest? No, to jest taki temat, to jest bardzo szeroki, na bardzo szerokiej skala. Bo kiedy my mówimy jeden raz nie i drugi raz tak, na tak samo pytanie, i mamy zwierzęta, psy, na przykład jeden raz oni mogą skakać po nas, a drugi raz nie mogą skakać po nas. Na przykład albo szczekać. Albo oni idą na frazalka. No, właśnie, skoczą na kanapę na przykład. Za chwilę znowu nie mogą wyjść na kanapę. Z dziećmi tyczy się to samo, ponieważ raz mogą, a raz nie mogą. Zależy jaki mamy dzień, albo jeszcze gorzej u mamy mogą, u taty nie mogą, albo na odwrót. To wtedy jest to też i wykorzystywane, bo wtedy na przykład jak nie dostanie u mamy, to pójdzie do taty, tata mu da, albo jak nie dostanie u taty, to znowu pójdzie do mamy, mama mu da. Dzieci są sprytne i dobrze wiedzą, jak to wykorzystać. Tak jest, bo media też były dzieci. I każdy od was, który teraz ogląda do nas, wy też byliście taki malutki, który miał pampers albo hydrofilki i tak dalej, i tak dalej. Nie, ci najpoważniejsi nie, oni się tutaj już dorośli urodzili. Albo UFO ich przywiozło. Od ufolutki, okej, dobra. To jest tak samo, są ludzie jeden raz i to jest na taki poziom i oni muszą będę taki przykład dla nas, to ja mam na moje DP. No, to też tam jest bardzo niekonsekwentne. Bo raz oni mówią to, drugi raz oni mówią to, trzecia raz oni mówią to. To jest tak samo. Jest taki, nie wiem, albo to jest bajka, albo to naprawdę się stało. Było młody chłopak, een herdersjongen. Taki chłopczyk, który wypasał owce, no tak to można przetłumaczyć. Tak. I jeden od ten starszy ludzi dał ten mały flecie. Taki gwizdek. Tak. I od moment, ten stary pan mówił do niego, od moment, te widzisz een adelaar aankomen vliegen. Jak będzie lecieć jakiś orzeł albo coś. Omdat hij een lam wil komen halen. Który będzie chciał ukraść owieczkę. Alleen op dat moment to wtedy masz gwizdać. Tylko i wyłącznie w tym momencie. Okej, ale co się stało? Ten mały chłopak nie miał takie zaufanie, bo ten stary pan mówił, kiedy ty robisz ten... To my przyjdziemy. Aha. Więc musiał sprawdzić, więc zagwizdał sobie w ten gwizdek, tak dla jaj. Drugi raz. Oczywiście wszyscy przyszli za tym pierwszym razem. Nie? I drugi... nic się nie działo, więc poszli znowu. Drugi raz, znowu, ten mały, ja chcę robić taki test. Absoluut inconsequent gedrag. Także nie było to konsekwentne zachowanie, ponieważ zagwizdał drugi raz, znowu wszyscy przyszli po nic. I trzecia raz, on zbierał ten, na trzecia raz, on widzi taki duży orł i przyjdzie na dole, na ten wszystkie które były tam. Tylko tym razem ten orzeł złapał jego zamiast tą owcę i chłopak zaczął gwizdać, ale wszyscy w wiosce pomyśleli, znowu nas robi w balona i po prostu olali całą sytuację i chłopak został porwany przez tego
orła i wywleczony gdzieś nie wiadomo gdzie. Ponieważ był to bardzo duży orzeł. Historia troszeczkę naciągnięta, ale z jakby nie było prawdziwym morałem w środku, ponieważ chłopak wzywał po prostu po nic. Nie miał konsekwentnego zachowania, przez co, jak widać, spotkała go odpowiednia kara za to. Dlatego konsekwentne zachowanie musi być, szczególnie jeżeli na przykład chodzi o wychowanie psów. Ja miałem na przykład Rottweilera kiedyś. Kto miał Rottweilera, ten wie, że te psy są takie, że trzeba być do nich konsekwentnym po prostu. Ponieważ jeżeli nie będziesz konsekwentnym do niego, to ten pies absolutnie cię oleje. On ma całkiem inny charakter niż inne psy i wybierze sobie na przykład twojego sąsiada jako swojego szefa i cię nie będzie słuchać. Masz robić co chcesz i cię nie będzie słuchać po prostu. Także tutaj trzeba być konsekwentnym dla tego psa. Ja oczywiście byłem jego szefem, ponieważ ja byłem do niego naprawdę konsekwentny. On miał u mnie postawione granice. Tu i nie dalej. I koniec. I on się mnie słuchał. Jak ktoś wchodził na przykład na nasze podwórko, to on wychodził najpierw i zaczynał szczekać, już alarmował. Ja podchodziłem do bramy, to pierwsze co, patrzył na mnie, na moją reakcję. Czy dla mnie to jest ok, że ten ktoś tam jest, czy nie jest to dla mnie ok. Jak widział, że u mnie jest ok, no to dawałem swój ukryty znak, ponieważ potrafiłem się z nim porozumiewać gestami rąk. On wiedział, co znaczy każdy ruch mojej dłoni. Już wiedział, co jest grane. Odwrót, poszedł z powrotem. Jeżeli mi się to nie podobało, to on już też widział, że mi się nie podobało. Wtedy atakował jeszcze bardziej i po prostu nie chciał nikogo wpuścić do środka. I już się nie dało przejść przez niego. Także to jest takie typowo konsekwentne zachowanie. Teraz tego psa, którego tutaj mamy, tego dużego owczarka staroniemieckiego, ten też już wie, co oznaczają pewne ruchy ręki, które mu pokazuje. Nie muszę mu używać żadnych słów już do niego. Wystarczy, że mu tylko pokażę coś ręką, jakiś tam znak. Obojętnie jakie. Te znaki są tajne, nikt nie musi wiedzieć. Każdy sobie robi swoje znaki. To nawet ona nie wie, jaki znak jest co, na co ten pies reaguje i on też po prostu, wystarczy, że mu to pokaże i on już wie, co ma w tym momencie robić. Ale bez ani jednego słowa. Ja mam moje znaki na nasze psa. Tak. I on też nie wie, jakie to są. Tak, każdy ma po prostu swoje, a pies wie, o co chodzi. Ale żeby takie coś osiągnąć, to niestety, ale trzeba po prostu być konsekwentny. To nie jest, no tak, dobra, teraz tak, a za chwilę, a wiesz co, nie, zostawmy to tak dzisiaj, niech to będzie tak. To tak nic z tego nie będzie. Po prostu trzeba być, jeszcze raz, konsekwentnym. Tak samo jest bardzo ważne, specjalnie teraz na rodzice, które mają dzieci, które są niepełnosprawne, albo mają epilepsję, albo mają autyzm, albo wy macie ludzi w waszej rodzinie, które mają schizofrenię i też schizofrenia mogę robić start w wiek 14, 15, 16 lat. To nie jest taki choroba na dorosłe ludzi. Absolutnie nie. Tak. Kiedy wy dajecie wasze dzieci, które już pisały parę symptomy, wy dajecie oni węglowodany, cukier, laktozę, galaktozę i tak dalej, to ja gwarantuję wam, oni mają problemy. Najlepsze jedzenie, i to muszę będę konsekwentne, to jest ketogenne jedzenie. Również widziałem w Holandii ludzie, którzy mają Down syndrom, to jest chromozom 21, tam jest coś nie tak. Też widziałam ludzi, którzy mają Prader-Willi syndrom. Oni jedzą cały czas. Ale co oni jedzą, którzy mają ten Prader-Willi syndrom? Cukier. Jeszcze raz cukier. Jeszcze co do tego konsekwencji, to jeszcze taka jedna inna w sobie ciekawa historia.
My jeszcze mieliśmy, jak wiecie, kiedyś konie. I też my staraliśmy się te konie po prostu tak hodować, żeby im nigdy krzywdy nie robić, żeby ich nie bić i tak dalej, i tak dalej. Ale trzeba było im robić kopyta co jakiś czas, więc trzeba było przywozić kowala specjalnie, który musiał przyjechać, żeby zrobić mu te kopyta temu koniowi. No niestety było to troszeczkę ciężkie, ponieważ oni nie chcieli zrobić tego tak, jak myśmy to chcieli. Oni robili po swojemu, te środki też wycinali. My znowu robiliśmy to jak natural barfus, czyli takie naturalne prowadzenie kopyt. Chcieliśmy to mieć zrobione, no to się już po prostu nie zgadzało nam. Mówię, dobra, niech to już tak będzie. Aż do czasu, kiedy, bo konie wiadomo, nie chciały podawać tych nóg, ponieważ były jeszcze świeżo tutaj przywiezione, one nie były tego nauczone. Też brakowało im konsekwencji i tam wyrywały te nogi, wiadomo, nie chciały dać. No więc ten kowal tam jednego tymi kombinerkami czasnął, no to w tym momencie żeśmy mu podziękowali. Poprosiliśmy go o opuszczenie naszego terenu, bardzo grzecznie i na tym się po prostu skończyło. Więc wtedy musiałem sam nauczyć się, jak robić te kopyta tym koniom. Więc przestudiowałem masę materiałów różnych, książki i tak dalej, i tak dalej. Nauczyłem się tego robić. Nauczyłem konie być konsekwentnym, że podczas robienia kopyt mają stać. Normalnie konie musiały być zawsze wiązane. Ja ich do takiego stopnia nauczyłem, że potrafiłem na środku pastwiska im te kopyta zrobić. Jak brałem nogę do ręki, ten koń już wiedział, że już koniec, że już teraz ma się nie ruszać, ma czekać, aż będzie noga zrobiona. Oczywiście tam się czasami przestawić, no to jest normalne, ale nie uciekał, czekał, nie trzeba było mu nic zakładać, nawet na głowę, tylko po prostu stał, czekał, aż skończy tę nogę. Nie uderzyłem tego konia ani razu, ani jednego, bo było ich kilka. Wszystkie się nauczyło zrobić te nogi. I kolejna historia też z koniem. Mieliśmy jeszcze takie małe źrebaki kiedyś. Jeden miał nogi strasznie krzywe. Tu do przodu mu się łączyło to, a z tyłu, tak jakbyśmy mieli tutaj te łokcie, te łączenia z tyłu, to się po prostu obcierało. I to już było nieciekawie, ponieważ tam się skóra zaczęła zdzierać. I jak on robił kupy, to mu wszystko wpadało po prostu między te nogi, ponieważ tu nie było tego odstępu, tylko one były skrzywione razem, to wszystko mu tak wpadało samo jak do środka. krowa z tego stoi. I on nie chciał też podawać tych nóg, ponieważ to nie były urodzone tutaj od nas, tylko myśmy tak kupili. I nie chciał też podawać tych nóg. No to wtedy tam do tego weterynarza pojechaliśmy, zapytaliśmy tam, żeby przyjechał to zobaczyć, co z tym koniem zrobić, z tymi nogami. Co tam jest grane, czy może staw jakiś nie jest wyskoczony, czy coś. No przyjechał, popatrzył, no i stwierdził, że lepiej oddać takiego konia do rzeźni, po prostu lepiej, żeby zrobili z niego kiełbasę, bo nic z tego już nie wyjdzie. Ja znowu mówię, wiesz co, coś mi tu nie pasuje i zacząłem tak to przeglądać, różne też materiały, znowu szukać wszystkiego jeszcze raz po tych książkach, ale nic nie znalazłem. Ale w końcu tak mi coś przyszło na myśl, ponieważ tak jak patrzyłem, jak on szedł, tak mi się wydawało, że jak gdyby jedna strona tych kopyt była tak uniesiona, bo ja już tam miałem doświadczenie, bo musiałem, jak to robiłem naturalnie, to musiałem to ścinać, żeby to było na równo, przykładać tą tak zwaną fajlę, nie wiem jak się to nazywa po polsku. Po rasple chyba? Raspla może być, ale to jest chyba po śląsku raspla znowu. Nie wiem, takie coś do ścierania po polsku się to nazywa. Nie mam pojęcia jak się to nazywa. To jest takie rzecz, które kobieta, ja nie, ale pilnik, pilnik, tylko taki duży pilnik do konia, o. I po prostu mu to tam przykładałem, bo musiałem sprawdzać kąt, żeby był kąt idealny, tak jak miał być tego kopyta. To też na oko już robiłem, miałem też tak w oku zgrane wszystko idealnie, że potrafiłem to ogarnąć. No więc mówię, wiesz co, coś nie gra. Ja mówię, ja mu zacznę. No i oczywiście najpierw trzeba było go nauczyć, żeby te nogi podawał. Ponieważ jak mu brałeś tę nogę do ręki, to on tak wierzgał tymi nogami, jakby ci chciał, wiesz, powyrywać je z tego, nie? Także to było pierwsze. Najpierw tego go nauczyłem, to potrwało chyba z 2 tygodnie, żeby go tego nauczyć, ale spokojnie, konsekwentnie. Za każdym razem, jak łapałem, to musiałem go przytrzymać i on wiedział, że jak dopiero go postawię na ziemię, to jest ok, że on nie, że jak on mi będzie wyrywać tą nogę, że jak ją wyrwie, to jest ok, tylko po prostu jak ja ją postawię na ziemię, to jest ok, konsekwentnie i nie prędzej. I tak w końcu się tego nauczył i w końcu zacząłem się brać za to równanie tych boków wszystkich po kolei. Po 3 miesiącach koń stał z prostymi nogami, nic do środka nie było, do kiełbasy nie trzeba było go dodawać, wszystko dało się wyprowadzić, tylko trzeba było po prostu wiedzieć, jak to zrobić
i być konsekwentnym, ponieważ to nie jest tak, że w jeden dzień można ściąć tą całą różnicę, która tam była, tylko też proces stopniowy. Stopniowo obniżać to, korygować po prostu w drugą stronę, bo on miał tak, jak gdyby, a ja to zrobiłem, że było chwilowo tak, czyli na zewnątrz i po prostu mu te nogi rozeszły się znowu tak, jak miały być. I to był po prostu to. Później jak już były w porządku, już były proste, to je znowu skorygowałem na prosto i było idealnie. Jeszcze tutaj u nas chyba 3 lata posiedział, nie? Wtedy. I wszystko dało się zrobić. Także nikogo nie trzeba było do kiełbasy dodawać. Wystarczyło tylko konsekwentne zachowanie w stosunku do zwierzęcia, ale też i do siebie, ponieważ ty musiałeś konsekwentnie siebie też pilnować, że teraz, w ten dzień i w ten dzień to musisz robić. A nie, no wiesz co, może jutro to zrobię, albo nie, zrobię to za tydzień. Nie, bo jakby to przerosło, to by po prostu gówno z tego było, że tak to powiem. Smacznego! Trzeba to po prostu zrobić, tak jak miało być zrobione w określonym czasie i wszystko jest w porządku. Wszystko da się zrobić, tylko też trzeba wiedzieć jak, kombinować, myśleć, używać głowy. Później to nawet i kozom nogi potrafiłem robić, bo niekiedy jak gdzieś weszedłem do jakiegoś takiej zagrody, gdzie były kozy i tam gdzieś popatrzyłem, mówię, Boże, co oni mają z tymi pazurami? Wiecie co, mówię, zrobię wam to za darmo. Poszedłem po swoje szczypce, bo to kozem szczypcami się zrobi. Zrobiłem te nogi wszystkim, te pazury to były tych kozy, to już były tak zawinięte, tu pod spodem, pod tą poduszkę, jeszcze tyłem wyrastały. Zero konsekwencji w hodowli zwierząt, ponieważ takie rzeczy trzeba robić często. Przycinać to się nie ściera po prostu, bo jak taka koza na przykład stoi cały czas w stajni, to ona tego nie zetrze. Musisz to wszystko równać, bo koza ma poduszkę, a wokół ma taki pazur. I to ma być na równo wyrównane z tym wszystkim. A ludzie to przerastało, później się, jak koza szła, to się załamywało, pod płód wchodziło, no i rosło dalej, że w końcu wyrastały takie dziwne rzeczy. Z koniami też tak może być, jak ktoś naprawdę źle robił. Też mieliśmy jednego, który miał takie kopyta. On jak na obcasach chodził. Tam mi dopiero czasu zeszło, zanim to tak zrobiłem. jest. To było chyba 4 miesiące same podcinanie praktycznie co tydzień. Kawałeczek, żeby to aż na dół zniżyć. To naprawdę była męczarnia. I te kopyto było takie zdeformowane przez to, że później był naprawdę problem wyprowadzić na równo. No ale to tyle, jeżeli chodzi o konsekwencje. Troszeczkę, żebym się tutaj rozgadał. Może ty jeszcze coś masz o konsekwencji? Tak. Ja wiem, bardzo dużo ludzi są 100% konsekwent, kiedy oni mają problem, od razu do lekarza. To jest konsekwent. Ale czy wy jesteście również tak konsekwent i wy robicie sam ten hamuj na ten insulineskok, co wy każdy dni robicie do waszego ciała? No. Trzeba pilnować też konsekwentnie tego, co jemy. To jest w sumie najważniejsze z tym wszystkim. Ruch. Bo to też było powiązane z koniami. Bo jak one dostawały na przykład owiec, czyli węglowodany, zboże, jazda. było bardzo niekonsekwentne zachowanie i u nich, jak i również przekładało się to od razu na ich kopyta. Ponieważ ja to widziałem, jak było kopyto ma być proste. A jak dostawały ziemniaki, dostawały chleb, czy jak dostawały zboża, to jak popatrzyliśmy na kopyta, to były takie prążki szły, takie ryngi przez całe te. I gdzieś my byliśmy w hodowli, ja tylko popatrzyłem na kopyta, mówię, patrz, te już mają to. Idziemy, pytamy się, co dostałem jeść. A to. Pyk, ja już wiedziałem. Wystarczyło spojrzeć mi na kopyta. I już wiedziałem, co ten koń je. To dzisiaj to zresztą wiem. I to jest tak samo na ludzie. Kiedy ludzie mają takie problemy z paznokci, nie zróbcie klejące szajstrów. Nie. Co jest na wasze talerz. Bo kiedy u was brakuje typikalne sporelementy, jakichś pierwiastków śladowych i tak dalej. Mikroelementów, makroelementów, minerałów i tak dalej. To wy macie albo takie strijven, albo takie horizontale of verticale strepen.
van die gaten. Takie golwy, dziurki, nie wiadomo Tak co samo jeszcze. jak ulice są tutaj. Tam też są takie dziury. Na ulicy, tak samo jak na paznokci. Tak. To jest tak samo. Zobacz naprawdę, co jest w waszej talerz. Dokładnie. Dobra, no wystarczy, bośmy się troszkę nagadali. Także bądźmy konsekwentni też i w stosunku do siebie, szczególnie do tego, co nakładamy na talerz, a już będzie dużo, dużo mniej problemów. Także tyle na dziś. Pozdrawiam was. Trzymajcie się, hej! Do następnego razu, co wy robicie na nasze informacje, to leży na wasze ręce. My wiemy, co my robimy na nasze talerz. Tak jest.